Siemaneczko. Wiecie, co jest najgorsze w takich przesyłkach? Że kurierzy 5 minut przed przyjazdem informują, że mają dla was paczkę. Oczywiście jest latanie z pilotem do szlabanu i to wszystko. Trzeba się czegoś napić. Zobaczcie, Rovoron R7 Pro. No dobra, czas zrobić unboxing. Dobra. No dobra, lecimy, zobaczymy, czy dobrą wersję dali, bo jest wersja Pro i zwykła, wiecie, zwykła to jest ta z mniejszą baterią, bo mi się wkurwił mocno. Jezusie. 8 rano, kurier, że jest przesyłka. No dobra. O, co my tu mamy? O, widzicie, jaka ładna instrukcja, tylko nie po polsku. Dobra, tam za duże doświadczenie mam, żeby się takim czymś ekscytować. No dobra, lecimy. Co to jest? No, multitool. Otwierane było chyba coś było sprawdzane. Dobra, kabelek jest. Dobra, odpalamy tą makulaturę. A, jeszcze ładowarka. No, tak jak czułem. Przecież jak hulajnoga kosztuje 6000 i ma takie parametry, no to nie dadzą szybkiej ładowarki. Najprostsza 1.7.5. O Jezus, 1.7.5. Wszędzie dają 1.7.5 tych dualtronowych. Ale ja się zabezpieczyłem, bo mój przyjaciel Witek dzień wcześniej dał mi 2A. A wiecie, bateria 42 to troszeczkę się będzie ładować. Więc w domyśle będę musiał kupić szybką. Chyba to wszystko jest, wiecie? Chyba to wszystko. Ale czekajcie. Zobaczcie. Najebane tego smaru. Poczekajcie. I ten zapach. I nowy wyświetlacz EY4. EY3 New, przepraszam. No wybaczcie, brak ekscytacji, ale jestem podekscytowany. No bo kuźwa, musiałem wstać, ubrać się szybko i wiecie, ogarnąć. No zobaczcie. Zobaczcie, ale będzie jeżdżone. Ale będzie. I zobaczcie. Kurwa, wpatrz tam. Zobaczcie, widzicie ten napis? Dualtron. No. Dobra, widzimy się po złożeniu. A więc jest cała złożona. Jest to Rovoron R7 Pro. Chyba pierwszy w ogóle na polskim YouTubie. Porozmawiamy sobie też o innym modelu Rovorona. Natomiast dzisiaj R7 Pro, bo takiego zakupiłem dla żony. Powiem wam tak, troszeczkę czasu minęło, zanim przyszedł. Musiałem troszeczkę pojeździć i zobaczyć, jak to w ogóle się sprawuje. Miałem ambitne plany co do nakręcenia wideo. Natomiast zwyczajnie w świecie po prostu pewne rzeczy nie wypaliły. Chciałem kamerkę kupić taką, wiecie, pełną klatkę, żeby jakiś ładny kadr zrobić, ale spokojnie, może będzie to w następnym filmie, w którym pokażę test zasięgu, VMAX, takie tam duperele, nie? Ale to was nie interesuje. Zaraz się przejedziemy i zabiorę was w takie fajne miejsce. Mam nadzieję, że tam będzie pusto, bo wiecie, nie lubię gadać sam do siebie, do kamerki. I wtedy pokażę wam z bliska, co tu jest. A powiem wam, że no, jest dużo ciekawych rzeczy. To jest bardzo specyficzna hulajnoga, bardzo ciekawa. Dawno nie widziałem takiej intrygującej hulajnogi. Ona jest bardzo wysoka. Tak jak wiecie, jest Kabo GTR. To ja myślę sobie, że ona jest tak samo wysoka, jak nie wyższa. No, specyficzna jest. I jeszcze porównałem sobie z Dualtronem Thunderem 2, ale to już w następnym filmie. A dzisiaj co? No, zabiorę was na przejażdżkę. No, a co? Założymy sobie kask. Mówi się, że nie powinno kasku się położyć na ziemię, ale zobaczcie, nie jest na ziemię, tylko jest na rękawiczkach. Niedługo też będzie prezentacja Rovorona, chciałem powiedzieć. Rovorona też, ale niedługo będzie też Angvat F1 New, czyli nowa wersja budżetowej hulajnogi dla początkujących, ale to co was interesuje, jakiś Angvat? Was interesuje to. Także będziemy sobie jechać do pewnego miejsca i poopowiadam o parametrach i tak dalej, pierwszych odczuciach, a potem wam pokażę, co gdzie jest. No dobra, ruszamy sobie.
O, jest ok. Troszkę tam będzie. Dobra, jest git. Jest git, dobra. Słuchajcie. Jak słyszycie już, silnik słychać, nie? Słychać silnik. Uwierzcie mi, ten silnik jest głośniejszy niż w Dualtronie Thunderze 2. Myślę, że to jest głośność takiego Thundera trójki i tych nowych Stormów. Ma taki specyficzny, to takie jajowaty dźwięk. Ja to mówię jajowaty, chociaż koledzy by się pewnie obrazili z tymi hulajnogami, które są, wiecie, Thunderem trójką i tak dalej. No ale ma taki specyficzny ten dźwięk. Thunder 2 ma taki bardziej twardy, brutalny ten dźwięk, taki chamski. No a ten jest taki, wiecie, jajco takie UFO, takie co, słuchajcie. No musiałbym tam, wiecie. A więc tak, Rovoron R7 Pro, bo jest jeszcze wersja R7 bez Pro. Wersja R7 Pro bez Pro kosztuje około 4500 zł i ona różni się od tej wersji tym, że ma hamulce linkowe i mniejszą baterię. Tam jest 60V bateria, 28 Ah bateryjka, tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię. 28 Ah. Więc jest to, powiedzmy, taki odpowiednik troszeczkę Teveruna Blade GT2, czyli taka hulajnoga, która starczy między na 50, może 70 km, może 80, to zależy od osobnika. A tutaj w wersji Pro, która jest średnio tam około 1500-1700 zł droższa, zyskujecie hamulce hydrauliczne i przede wszystkim baterię o niespotykanej wielkości jak na 60V baterię, czyli 60 V i 42,4 Ah, czyli najpotężniejsza, jaką znam, 60V. I ktoś sobie pomyśli, no dosyć specyficzna ta bateria 42,4. Co to oznacza? To oznacza, że tutaj mamy ogniwa Samsungi 53G. 53G, jedno ogniwo posiada pojemność 5300 mAh. Ułożone w 8 w szeregu, co daje Wam tą magiczną liczbę 42,4 Ah. Te ogniwa to nie są oczywiście ogniwa do jakiegoś, wiecie, wysokoprądowe, to są takie, wiecie, na jazdę ekonomiczną, bo ta hulajnoga została stworzona po to, żeby robić dystanse. Ona oczywiście ma tam jakąś moc, o której zaraz Wam powiem, ale ona jest po to, żeby robić dystanse. I powiem Wam tak, dalej, moc, no to moc, zaczniemy od mocy, także zaczęliśmy od baterii, ale następnie powiemy o tej mocy. Co to za moc jest? 2 razy 900W silniki, w piku 2 razy 1500, czyli 3000 W. I ktoś powie, o Jezus, taka hulajnoga i 3000 W? Przecież kuźwa to jest moc, nie wiem, no. To moja bojka ma 2 razy 3000. No tak. Może i ma wasza bojka 2 razy 3000, ale ja już jechałem obok bojki. Co prawda użytkownik był troszeczkę cięższy i ona nie była dużo szybsza. Ona nie dużo szybciej się nie zbiera, oczywiście ona pewnie jest tam trochę szybsza, ale no, nie porównujmy bojki do tego. Rovoron to w ogóle jest marka, która jest nowa dosyć. Znaczy, ona nie jest nowa, ona tam troszeczkę parę lat jest, ale to jest taki, wiecie, wypust Mini Motors. Mini Motors odpowiada za Dualtrony, też odpowiadał trochę za Teveruny, teraz już chyba nie. I głównym oczywiście produktem to jest Dualtron, natomiast to jest teraz Rovoron, to jest taka tańsza wersja. I uwierzcie mi, teraz są oczywiście gripy zmienione na Audi, ale oryginalne są Dualtronowe z napisem Dualtron. I są silniki Mini Motors i tak dalej, to Wam pokażę. Więc to jest tak naprawdę taki Dualtron dla ubogich, dla oszczędnych. O, dla tych, którzy mówią, że się nie zbiera. Zbiera się, to naprawdę bardzo dobrze się zbiera. Bo, a jeszcze zawieszenie, no tutaj odróżnienie od Dualtronów nie ma sprężyny. Znaczy, tu jest sprężyna, a tam były elastomery. Różnicą jedyną, jaką jest w Dualtronach, to jest oczywiście X Limited. Jedynym takim modelem, który nie ma oczywiście elastomer, to jest X Limited.
I teraz mamy Roworona, który ma sprężynki. No i te sprężynki, już Wam teraz mogę powiedzieć, nie są najlepsze. To jest jedyna wada tej hulajnogi, to właśnie są te zawieszenie. Uważam, że te zawieszenie jest gorsze nawet niż Kamikadze. Ono bardzo odbija. Chyba nie słychać tego za bardzo, ale uwierzcie mi, no nie jest to zawieszenie marzeń, ale docelowo będziemy zmieniać na KKE, czyli te, które są w Blade'ach, te są w Tewerunach, czy w Nami Berni. Więc wtedy jak wejdzie to zawieszenie, zawieszenie, to będzie tutaj petarda. To będzie petarda. No i tak to wygląda. Natomiast z moich odczuć Wam powiem tak. 2x902 czy 2x1500 dla mnie ta hulajnoga ma taką mapę, bo to jest kwadrat w ogóle, ale ta mapa przyspieszania tej hulajnogi jest tak specyficzna, że w żadnej innej nie widziałem tego. Ona jest taka bardzo wytłumiona na początku i dająca taki, wiecie, zobaczcie, posłuchajcie. Czyli co? Jest z piskiem, troszeczkę jak się z piskiem można ruszyć. Bo ona początkowo nie rusza, a potem dostaje tylko kopa. I mam wrażenie, że ona jest mocniejsza niż Dualtron Eagle Limited, który ma niby więcej wat, chociaż też ma sterowiki 25 amperowe. Słuchajcie, no co, wjeżdżamy? No chciałem tam Wam opowiedzieć, ale już tam pędzą ci ludzie, pędzą. No i co, nie wjadę tam. I powiem tak, wrażenia z jazdy są naprawdę znakomite dla mnie. I jazda po terenie też fajnie jest, tylko że no one są dobre nawet i na takie, wiecie, szutry, na mniejsze dziurki, ale na większe to jest to takie stukanie chamskie. Oczywiście one mogą się wyrobić i tak dalej, no ale co my będziemy czekać, nie? Aż się będą wyrabiać. Kupimy KKE po prostu i tyle. O. No, pięknie. No. Dobra, podjedźmy sobie gdzieś i Wam opowiem, jak to co wygląda. I zmierzymy ją miareczką. Widzicie, słyszycie? Piszczą te hamulce. Niestety to są te same co w Thunderze, o naty, ale to zaraz powiem Wam. No gdzie tu pojedziemy? Zobaczcie, jak mogę leciutko, to jest na maksa ustawiona hulajnoga. Zobaczcie, jak mogę leciutko przyspieszać, a teraz jak mnie ciągnie! Także no jest ta moc tak dziwnie zrobiona, że właśnie ciągnie mocno. No co, no jedziemy tam na górę. Pozwolą ludzie, czy nie pozwolą? Dobra, podjedziemy sobie do drugiego parku, zanim jeszcze opowiem. No i słuchajcie, no ta hulajnoga ma moc. Uwierzcie mi, to jest najmocniejsze 3000 W, jakie miałem. I ten dźwięk niezastąpiony. Niezastąpiony dźwięk. No dobra, lecimy. Także zawieszenie nie jest najlepsze. Ono działa, ale nie jest najlepsze do wymiany. I powiem Wam, że tak, stoi się na niej bardzo wysoko. Nie spodziewałem się, że można tak wysoko stać. Kurwa, jak piszczą one. O Jezus! I zeskok z niej to jest w ogóle brutalny. Bardzo brutalny. Ma się wrażenie, jakbyście schodzili, nie wiem, z 5 schodków. No co, podjedzie? Oczywiście, że podjedzie. Zobaczcie, zwalniamy i teraz zero problemu. Zero. No dobra, trzeba gdzieś podjechać.
i Wam zrobić prezentację. Zobaczcie, no jest nierówno, ale i tak jak wchodzę później na Dualtrona, to mam wrażenie, że jednak muszę się przeprosić za każdym razem. No, tu. Zobaczcie, jaki piękny dźwięk, piękny, po prostu cudeńko. Ten dźwięk jest cudeńkiem. I super działa też silnik. W sensie hamulec silnikowy. No fajnie, fajnie. Tam nic nie ma. Jedna rzecz mnie tutaj denerwuje, która się pojawiła niedawno, to jest jakieś takie skrzypienie. Oczywiście to jest do naprawy, bo zawsze w tych Dualtronach jest coś takiego, czy tych urządzeniach od Mini Motors, że one sam lekko podskrzypują sobie. I trzeba to ułożyć. Ale pięknie, zobaczcie, pięknie. Piękny zachód słońca. O jak jedzie, o jak fajnie, o jak przyjemnie. Zajebiście. Dobra. Lecimy. Dobra, lecimy. No połyka te nierówności. Ale komfortowe nie. Tak jak powinno być. Dobra. No ten dźwięk jest po prostu brutalny. Ja Wam mówię, on jest zupełnie lepszy niż u mnie. Coś głośniejszy, może lepszy nie. O, ale fajnie, jak stabilnie. Po co komu amortyzator skrętu? No nie, no oczywiście, to nie są prędkości, przy których amorek skrętu jest potrzebny. No ale zobaczcie, nierówno, przeskakuje. Dobra, dojeżdżać musimy do miejsca, gdzie by to zrobić prezentację Wam. Już się wyszalałem troszkę. Dzięki. Dobra, jest, idziemy. Ja nawet nie muszę hamować do końca, bo hamulec silnikowy robi, no to jest fantastyczne. Dobra, wjeżdżamy tam pod górę. No tylko ten pisk tych klocków nie rozpierdala. Ale to jest ten sam problem. Oczywiście tylny nie piszczy, tylko przedni. Ja wiem, mój kolega, który ma Thundera trójkę, zniwelował to. Widzicie? Nie wiem, czy słychać to jest w ogóle na filmie, ale jest takie trzaśnięcie jakby garnkami. To jest właśnie to zawieszenie. Ale idzie bez żadnego problemu. Bez żadnego problemu. Opa. To żeby nie wyjebał się tam gdzieś. No bo ma bardzo specyficzne przyspieszanie i wiecie, wydaje Wam się, że jest wolno i nagle jeb. No dobra. Czas na pomiary.
pomiary. Od razu zabieram się do roboty, bo zaraz mi ktoś przylezie tu kurwa i będzie mi przeszkadzał. Pięknie wygląda. Pięknie wygląda. Bierzemy oczywiście kurwa jebany suwak. Zawsze z nim problem. Co za gówno. Rozjebane to jest kurwa. Dobra. Słuchajcie. Jest i łuna. Jest i łuna. Miareczka. No to co chcecie wiedzieć? Pewnie chcecie wiedzieć, jaka jest szerokość deku. No to patrzcie. Cyk, cyk, cyk. Zobaczcie, zobaczcie. Widzicie? Jest tak. O, teraz jest dobrze. Ile jest? 31 cm. W Thunderze jest 31,5, ale mam wrażenie, jakby ten dek był szerszy. Oczywiście miejsca stojącego to jest 27 około, bo te spady, wiecie, dodałem tych 2 cm. Długość, wiecie, no stoimy tak jak troszeczkę w nami Berni, czyli no od tego miejsca gdzieś. Zobaczcie, 40, no dobra, niech będzie tu, no. Niech będzie tu. Czyli mamy 48 cm. Z podnóżkiem ile będzie? Takie 62. To nie jest dużo. Chyba Dualtron Thunder ma 54. Chyba jest o 6 cm dłuższy, ale ma za to bardziej ściętą podnóżek. Tutaj bardzo fajnie. Zobaczcie, jak ten podnóżek wygląda. On jest tak po prostu w jednej linii z całą ramą zespojony. Zajebiście to wygląda. Zobaczcie, nie wiem czy zauważyliście. Rączki są, żeby ją łapać. I tu po dwie. Na każde. Z przodu dwie i z tyłu dwie. Czy łapiemy od tamtej, czy od tej. Ja polecam łapać ją, wiecie. Tak i tak. I wtedy fajnie jest. Zastanawiacie się. What's this? Tu jest sterownik. Tu jest sterownik schowany. Zobaczcie, tutaj macie jeszcze taki. O, klamerkę. Napis Dualtron. Co tu mamy? 2 porty, oczywiście dualtronowe. I napis Roworon. Dobra, chowamy. Gumka. Ona jest ok. Ona się nie otwiera, ale trzeba mocno tutaj kurwa przydymać. No i chuj. No, trochę jest pierdolenia z tym. No właśnie tam kuźwa. Dobra, weszła. Ważna rzecz. Być może dla niektórych najważniejsza. Wysokość kierownicy od deku. Ile tam macie? 102 cm. Ja już to mierzyłem. To jest 102 cm. Czy to dużo? Wydaje mi się, że to jest idealne. Idealna opcja dla osób powyżej 1,70 m. Dla niższych może być za wysoko. Wiecie, standardowo Dualtrony mają 96 cm. Oczywiście są modele, które mają 1 m. Tu mamy 102. Ja mam w Thunderze chyba 104 albo 105, nie pamiętam, bo mam podwyższoną. Ale 102 to jest świetny po prostu. Świetna wysokość, bo to jest dla każdego, dla wysokich osób, dla niskich może być to, też nie będzie tragedia, no może tak. O gripach nie będziemy mówić, szerokość kierownicy 65 cm. Jest ok, ja mam 80 z gripami, tu jest 65 i 15 cm, czyli 7,5. No duża różnica, ale ona nie jest wąska, ona jest ok. Oczywiście można sobie to zmienić wszystko, tylko dodatkowe koszta to są. Gripy nie będę wam mówił jakie są, bo te dualtronowe są chujowe. Macie tutaj taki przycisk. On odpala światła i LEDy. LEDy są spoko. Pokażę wam potem wieczorem. Macie kierunkowskazy. Kierunkowskazy to coś nowego. Aż sobie zdejmę tutaj, zobaczcie. Zobaczcie. Gdzie są kierunkowskazy? Uchowane. Widzicie? W wahaczach są schowane kierunkowskazy. To jest fajnie widać, to rzuca na ziemi. To w nocy wygląda zajebiście i z przodu to samo. Także to jest zajebioza. Lampka też jest ok. System składania, wiecie, tak jak w Tewerunach, Thunderach, Trójkach. Mam do niego zastrzeżenia, ale powiedzmy póki co jest sztywno. Stop mamy. No ten stop to nie jest jakiś rewelacyjny, ale go widać. W ciemności widać go. Mamy błotnik pancerny. Pancerny ten błotnik. Zajebiste, jeszcze miejsce na rejestrację jest, widzicie? No właśnie. No i te sprężynki, o których wam mówiłem. No dosyć dziwnie to wygląda. Prześwit jest bardzo duży. Biorę centymetr i mierzę.
Mierzymy ten prześwit, tu nie jest do końca równo, ale tu będzie no 22 cm, ale pamiętajcie, z tyłu będzie więcej. 25, coś takiego. No właśnie. 25. No i wielka bateria. Wielka bateryjka. Widzicie, silniki Mini Motors. Czyli te dualtronowe. One są dosyć schowane, tak wklęsłe, niewypukłe. Specyficznie to wygląda. Oczywiście opony na inputuny, stylizowane na CST. Hydrauliki NATA. No i wyświetlacz. A ten guziczek to jest światło awaryjne, ale to Wam w nocy pokażę. No i słuchajcie, jeszcze jest wyświetlacz, już sobie poszli. No to jest w ogóle alarmowe, chciałem powiedzieć, to jest awaryjne światło, czyli że zobaczcie, świecą po 2 z przodu i 2 z tyłu. No nie wiem, w ogóle wolałbym, żeby to był klakson. Ten klakson w ogóle to nie jest jakiś najgłośniejszy, bo to taka Bida Edition, wiecie. Wiecie, w tych Thunderach, tu Altronach to macie, jakbyście jechali, nie wiem, tirem. Zobaczcie, EY3 New. On jest większy niż ten stary. Ma obsługę Bluetooth aplikacji, więc zajebista sprawa. Zajebista. I jest piękny. Jest piękny. No zobaczcie, jeszcze oplot, tak, system składania. No i wiecie, nie każdy lubi te rurki. Nawet ładnie to wygląda schludnie. LEDy. No, pokażę Wam wieczorem. No zobaczcie. No przecież ładna to hulajnoga jest. Wygląda jak na Bernie. A z przodu? Zobaczcie. Podobno ten element jest szerszy niż Bernie. No robi wrażenie. Robi wrażenie. Wiecie, skali to nie oddaje. Ale jest to bardzo wysoka hulajnoga. Zaraz jeszcze weźmiemy sobie... Jeszcze sobie weźmiemy tutaj miareczkę. Obliczymy sobie jeszcze jedną rzecz. Ile jest tak naprawdę wysokości? Okay. 30, około 4 cm. Stoicie wysoko. W chuj wysoko. Powiem Wam tak. Zachwycony jestem. No piękna jest ta hulajnoga. A na żywo robi jeszcze większe wrażenie. Słyszycie? Jak łupie. O, młody miał ten sam kask co ja. O. No i słuchajcie, no i tak to wygląda w uproszczeniu, ale słuchajcie, jak będzie następny odcineczek z zasięgiem, takimi rzeczami, porównaniem z Thunderem, no to wtedy sobie zobaczycie mniej więcej skalę i uwierzcie mi, ta hulajnoga jest większa niż Thunder 2, większa niż Thunder 3, większa niż Storm, moim zdaniem. To jest gigant. Może nie jest taka duża jak X Limited. Natomiast myślę, że nawet przy X Limited będzie wyglądało nieźle. No gigancik. Gigancik, po prostu gigantyczna hulajnoga 60V. Jak stanęła bojka obok S3 albo S5, już nie pamiętam, to wyglądała śmiesznie mała. Śmiesznie mała wyglądała przy po prostu tym Roworonie. A przecież ta bojka to nie jest mała hulajnoga. O, tak, ale zimno jest, ale zajebiście się na niej jeździ. No i komfort jazdy, ja Wam powiem tak, stoi się na niej majestatycznie. Jak ja wsiadłem potem na Thundera, to ten Thunder wydawał mi się, jakby był tak zglebowany, jakbym szorował ziemi. Tak się przyzwyczaiłem do tego, że ta hulajnoga jest tak wysoka, że aż po prostu, no nie mam ochoty wchodzić na nic niższego. No po prostu, no polubiłem to, wysokość. A tutaj wiecie, bo w takim cabo, no to ona trochę wygląda jak taka koza.
A tutaj to nie wygląda na koza. To jest po prostu takie Nami Borneo. Nami Borneo. W połączeniu z Dualtronem. I powiem wam, że to jest zajebiste połączenie. Ale jest jeden minus. To jest ta waga. 49,7 kg. I uwierzcie mi, to czuć jest. Thunder, który jest 2,5 kg lżejszy, wznosi się łatwo. Ta hulajnoga z racji na rączki też jest ok, ale czuć, że to jest masywna krowa. No ale musi być masywna, bo tu jest wielka bateria, gigantyczna. Wiecie, ona też wygląda, jakby była warta 2 albo 3 razy tyle, co jest. Ona kosztuje 6,5 tysiąca, 6600 z MyWaya. Bierzcie z MyWaya jak coś. Nie polecam generalnie sklepów polskich, bo nie mam z nimi współpracy, ale mam wyjebane. Bierzcie z MyWaya. Bo ja, powiem wam, troszeczkę się namęczyłem tutaj ze sklepem hiszpańskim, Dualtron Spain, który był dystrybutorem tej hulajnogi. Wysłali mi kolor czarny, miał być czerwony, więc ona tam narzekała troszeczkę, ale udobruchałem ją. Dostałem ładowarkę gratis od nich, ale wolną, 1,75 A, bo jedną dostajecie, nie dostajecie szybkiej. A szybka by się tu przydała, bo 1,75 to jest mało. Prosiłem o szybką ładowarkę z racji na ten problem z kolorem, ale oni mi powiedzieli, że dostanę 50% zniżki i że mogę zapłacić około 500 zł za tą ładowarkę szybką. To tyle, za tyle to ja mam, wiecie, na AliExpressie, też oryginalnie. Więc dali mi po prostu wolną i tyle. Jak chcecie, to mam do sprzedania. No i hulajnoga oczywiście ładuje się tak jak wszystkie Dualtrony do 66,4 V, nie do 67,2, jak ma to miejsce w innych hulajnogach 60V, z racji tego, że to jest 95% ładowanie, z racji na to, żeby ogniwa i pakiet by, no nie wiem, te 300 cykli więcej wytrzymały. Spoko opcja, nie przeładowujecie tych ogniw, a one i takie są duże, no to wiecie, no to jest 42,4, jak odejmiecie 5%, no to macie ile? 10%? No to realnie macie około 40 AH, tak? Do dyspozycji około 40 AH, pomimo że producent podaje 42,4, nie? To weźcie pod uwagę, że to jest opcja, kiedy naładujecie ją do pełna, czyli do 67,2, a ona do tylu się nie ładuje, więc realnie macie 40 AH, ale to jest nadal bardzo dużo, a przy tym mówię, no 300 cykli więcej zrobicie. Czy polecam? Moim zdaniem to jest hit. Lepszej hulajnogi w tej cenie, z taką jakością, z taką historią marki w ogóle, i która tworzy tą nową markę, nie znajdziecie. Ja wiem, wy powiecie, bojka za 4000-6000 W, ma baterię tam 38, jest mocniejsza. Okej, ale no i co z tego? No i co mi z tego, że ona pojedzie, nie wiem, 80, a ta pojedzie 60, nie wiem, 5. Ja mam to w dupie tak naprawdę, czy ta pojedzie tyle, czy tyle. Uwierzcie mi, mam to w dupie i wiem, co mówię, i zaufajcie mi. Ja mam Thundera, który jedzie szybciej niż te bojki, te wszystkie chińskie cuda. I co? I ja nie potrzebuję mocy, bo ja ją mam. I doceniam coraz bardziej, wiecie, taką cruzową jazdę, gdzie po prostu mam duży zasięg i masywną hulajnogę dobrej jakości. To jest dla mnie najważniejsze. I to jest to. I uwierzcie mi, do 60, do 50 to ona fajnie się zwija. Nie ma takiej dużej różnicy między nią a bojką. Moim zdaniem to jest takie, przyspieszacie tak, że nie wiem, ta bojka powiedzmy na 30-40 metrach będzie no nie wiem, 3 metry dalej na przykład. Bo sprawdzałem to. Więc to spokojnie, to 3000 W się nie bać, bo mapa jest zupełnie inaczej zrobiona. Powiem więcej, taki Rovoron S7, który ma 8000 W, jeździ szybciej według pierwszych tam testów niż Thunder trójka czy Storm, które mają po 12 czy 11 tysięcy W. Czyli jednak waty nie zawsze są najważniejsze. Waty to jest, wiecie, pobór mocy, energii. Mapa tego Rovorona S7 jest tak skonstruowana, że te 8000 W wypierdalają w kosmos. Tak samo przy Dualtronie Alienie, który ma 8400, też jest szybszy niż Thunder trójka, a ma mniej watów. Więc watami się nie sugerujcie, bo tutaj mówię, to jest bardzo energooszczędne, ale mówię, ta hulajnoga nie zachowuje się, jakby miała 3000 W. Ona się zachowuje, jakby miała takie 4500.
Może 4200, coś takiego. Wiem, że jest wolniejsza niż Blade i że wolniej się zbiera, ale w pewnym momencie, takiej drugiej fazie, ja nie widzę dużych różnic między 60. Także tyle ode mnie dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No dobra, zbieramy się do bazy. I do następnego. It's